Robiliście kiedyś rosół z pieczonego mięsa? Ja robię tak bardzo często i wykorzystuję go albo na obiad do makaronu, albo mrożę w porcjach i mam potem idealny dodatek do różnych dań. Spróbujcie, polecam. Składniki wypisałam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od przygotowania warzyw i mięsa. Mięso przekładam na blaszkę od piekarnika wyłożoną papierem do pieczenia. Układam wszystkie mięso, które mam. Może być różne, dowolne. Ja mam skrzydło z indyka, 2 skrzydełka z kurczaka, 2 pałki z kurczaka i szyję z indyka. Skrzydło jest bardzo duże, przekroiłam je na pół. Układam również w ćwiartki pokrojone cebule. Mam 2. Do tego dodaję por pokrojony wzdłuż na pół razem z zieloną częścią. I tą blaszkę wstawiam do piekarnika rozgrzanego na maks mojego piekarnika, a w zasadzie na około 250 stopni i będę tak piekła przez około 30 minut. W międzyczasie przygotuję sobie pozostałe warzywa i zieleninę, którą przyniosłam sobie świeżą z ogródka. Zimą jak nie mam, to dodaję chociaż pęczek natki pietruszki. Teraz mam liście selera, mam lubczyk i natkę zielonej pietruszki. Zawiążę sobie to sznurkiem wędliniarskim i będę miała przygotowane. Marchewki przekroiłam sobie już na połowy, jak macie wielkie, mogą być nawet na ćwiartki. Nie wiem jak wy, ale ja do rosołu dodaję dosłownie kawałek kapusty, zwykłej białej kapusty. Bardzo lubimy ją później w rosole. Ale jeśli nie lubicie, możecie pominąć. Taki kawałeczek wystarczy. Po 30 minutach mięso jest przypieczone, cebula i por również. Możemy przekładać do sporego gara. Przekładamy wszystko z blaszki, łącznie z sokiem, które puściły i warzywa i mięso. Mięso zalewam zimną wodą, tak żeby było przykryte, nawet troszkę ponad, bo jeszcze dojdą za chwilę warzywa. Stawiam na ogień i zagotowuję. Zanim dodam jeszcze resztę warzyw, będę ściągać szum. Po zagotowaniu takie piany, które powstają na górze, zdejmujemy łyżką. Po jakimś czasie znowu się zrobią, to jeszcze trochę. I dodajemy wszystkie warzywa do środka. I nasz pakiecik zieleniny. Do tego przekrojoną na pół główkę czosnku i kapustę. Dodaję również 3-4 liście laurowe, 3 kulki ziela angielskiego i trochę jeszcze pieprzu w ziarnach, około pół łyżeczki. Dodaję również łyżkę mojej domowej wegety. Są to same suszone warzywa z odrobiną kurkumy i soli. No i oczywiście dodajemy jeszcze sól. Około łyżeczkę, może troszkę więcej. I pieprz. Też całkiem sporo. Około pół łyżeczki, trochę więcej. I wszystko będziemy gotować na małym ogniu około 4-5 godzin. Jak odparuje Wam za bardzo woda, to dolejcie odrobinę.
Co jakiś czas trzeba odrobinę tej wody dolać. Nie za wiele, ale odparowuje trochę, więc trzeba ją uzupełnić. I gotujemy dalej. Na małym ogniu. Po minimum 4 godzinach na małym ogniu rosół jest gotowy. Jak macie jeszcze gdzieniegdzie szum, możecie zebrać i zajadać. Bulion możecie od razu przecedzić przez sito i nalewać sobie do miseczek lub zostawić warzywa, to już jak wolicie. Ja wyciągam sobie odrobinę marcheweczki, kroję w kostkę i będę podawać na każdy talerz po trochę. Znacie taki sposób na rosół? Jeśli nie, spróbujcie koniecznie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Zostawcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnicie mój przepis dalej. Zaglądnijcie również na moją stronę swojskiejedzonko.com po więcej przepisów. Do usłyszenia!